Cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam Cię w kolejnym odcinku z Jak budować Minecraft na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z tym, co było widać na miniaturze, zbudujemy sobie szpital w Minecraft. Jeżeli już teraz ten projekt Ci się podoba, to doceń moją pracę, zostawiając w pełni darmową subskrypcję, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Jeśli chodzi o wnętrze tego szpitala, to go nie dekorowałem ze względu na to, że jest on ogromny. No dobra, zrobiłem tutaj takie, wiecie, lobby, żeby pokazać Wam mniej więcej, jak to wygląda, czyli tu macie, wiecie, tą recepcję całą i tak dalej. Tutaj macie przejście, tu macie pewnie wejście dla pracowników. Tutaj macie przejście tam do jednego garażu, nie wiem, tu jest garaż dostawczy, powiedzmy. Tutaj jak sobie przejdziecie dalej, to macie garaż na karetki, także tak naprawdę tu możecie sobie zrobić cały ten garaż i tak dalej. Wszystko, co chcecie tutaj zrobić, to tutaj to możecie zrobić. Dalej, wchodzimy sobie klatką schodową do góry, tutaj mamy pierwsze piętro i pierwsze jakieś tam oddziały, które możemy sobie porobić. Na razie zostawiłem taką otwartą przestrzeń, no bo nie wiem, jak każdy z Was będzie chciał sobie to podzielić, to sobie to podzieli. Tutaj u góry kolejne tak samo dwa piętra, czyli tutaj mamy drugie piętro, tu lecimy do góry, mamy trzecie piętro, no i na dachu mamy oczywiście wyjście tutaj na dach i lądowisko dla helikoptera. Także tak to się prezentuje, że jeżeli chodzi o wewnątrz, jest tu naprawdę gigantyczna liczba miejsca, więc myślę, że spokojnie pomieści tu cały Wasz serwer. Teraz wyświetlają Wam się materiały potrzebne do zbudowania tego budynku. Jak widzicie, nie jest tego mało, bo ponad 6700 kostek białego betonu, więc jest to naprawdę duża ilość. No ale jak widzicie po wymiarach, sam budynek też nie jest mały, bo w pewnym momencie mamy aż 40 kratek chyba, jak dobrze pamiętam, bo teraz mówię to z pamięci. Pamiętajcie tylko, że wszystkie wymiary są podawane od tego bloku do tego bloku, od tego do tego, tu macie później jeden, tu macie od tego do tego, od tego do tego, od tego do tego, tu tak samo, tutaj tak, tutaj najważniejszy element to jest tak, tutaj również będziemy mieli od tamtego końca, czyli od tego krańca do tego krańca macie podaną wartość odtąd dotąd, później odtąd dotąd, odtąd dotąd, odtąd dotąd, odtąd dotąd i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest to zrozumiałe, także bez dłuższego przedłużania przejdźmy do budowania, bo czeka nas naprawdę masa roboty. Ok, w takim razie bez dłuższego przedłużenia przejdźmy do budowania. Tą wieżę zaczniemy później robić. Na początku zróbmy sobie to, co najważniejsze, czyli tutaj podnosimy sobie to na wysokość 3 kratek. W taki oto sposób. Zaczynamy sobie oczywiście tutaj od lewej strony. Podnosimy tutaj na 4 kratce, robimy coś takiego elegancko. Tu podnosimy do góry, tu podnosimy do góry, tu podnosimy do góry. Tutaj dodajemy sobie coś takiego i to mamy zrobione. Tutaj z kolei dodajemy sobie ponownie raz na 4, na 4. Tutaj dodajemy sobie na 3. Później dodajemy 4 kratkę z białego betonu. Dodajemy sobie tutaj ciach. Przeciągamy sobie w taki oto sposób, no i teraz robimy coś takiego, że robimy tutaj wejście w taki oto sposób na 3, żeby to nam się tutaj wszystko ładnie, pięknie zgadzało, żeśmy mieli coś takiego zrobione elegancko, to nam się wszystko zgadza, możemy sobie to nawet przeciągnąć, jeżeli chcemy, albo zrobić sobie jeszcze w jakikolwiek sposób inaczej. Tutaj robimy coś takiego, teraz tutaj budujemy sobie nasz garaż na samochody w taki oto sposób. Tu robimy akurat wszystko z cegieł. Chciałem powiedzieć z białego betonu, bo tyle tego jest. Tu robimy wszystko z cegieł. Tutaj również dajemy sobie coś takiego, że może po tej stronie zróbmy ciach na 4. Tutaj również na 4. Tu sobie przeciągamy ponownie w taki oto sposób, żeby to było wszystko ładnie na 4 zrobione. Ok, mamy coś takiego. Tutaj dociągamy sobie w ten sposób. Ciach. Teraz tutaj przeciągamy sobie. Dodajemy coś takiego. Ciach. Przeciągamy sobie tutaj. Ponownie dodajemy do góry. Tutaj przeciągamy w taki oto sposób. No i tu tak naprawdę robimy sobie o 1 do góry. Ok, mamy coś takiego. No i tutaj tak naprawdę będziemy robili sobie już dach, jeżeli chodzi o tą część. I dach tutaj sobie zrobimy w taki sposób, że ja sobie zrobiłem tutaj w taki sposób, że tu był świetlik, mniej więcej taki coś takiego, czyli to jest świetlik 4×3. I to tak naprawdę tutaj po tej stronie mamy zaopiekowane. Jeżeli chodzi tutaj o tą część, no to tutaj możemy jeszcze sobie dodać coś takiego, taką obramówkę, żeby to nam ładnie wyglądało.
i mamy coś takiego, tą część mamy tak naprawdę skończoną. Teraz tutaj należy pamiętać, że tutaj będzie szła kolejna ściana i ta ściana będzie szła w tym miejscu. Ona będzie w taki oto sposób przebiegała i ona będzie szła aż do tego miejsca, myślę. Spokojnie do tego miejsca będzie tutaj to szło. Mamy coś takiego, ok. I teraz musimy sobie to wszystko fajnie pomierzyć, ponieważ tutaj wiadomo, że tu będzie szła wieża, więc na to nie zwracamy uwagi. Tutaj możemy sobie to zabudować. Ok, to nam nie będzie potrzebne. Tutaj na 4. kratce będzie szedł sufit, więc tutaj będziemy zaczynali robić okna. Tutaj oczywiście tu będzie szło to do góry, tu będzie również szło to już troszeczkę inaczej. Ale teraz przejdźmy sobie do tego, że na początku musimy całość podciągnąć na wysokość 17, czyli mamy tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kratek. Czyli na początku ja sobie to zrobię komendą, żeby wam czasu nie marnować. Tylko zastanawiam się teraz, z której strony. Z tej chyba podciągnę sobie na tą wysokość tych 17 kratek. Sprawdzę tylko, czy mi się to zgadza, bo tutaj troszeczkę tego jest. Zaraz zobaczymy, czy mi się to wszystko ładnie zgadza. Czy mam to na wymiar? Tak, jest na wymiar, elegancko. Ja sobie to teraz zrobię szybko komendą wypełnię, żeby nie marnować waszego czasu. Ok, czy ja sobie teraz tutaj podlecę, wypełnię sobie to komendą. Wy musicie to niestety zrobić ręcznie, a ja na potrzeby filmiku robię to komendą. Ciach, white concrete. Ok, mamy coś takiego, to jest nasza ściana. Tutaj ładnie, pięknie zrobiona. No i teraz musimy jeszcze tu zrobić podział na okna, prawda? Jeśli chodzi o podział na okna, no to tak o, tu podciągamy sobie to na wysokość 16 kratek. Teraz tutaj robimy tak samo na 16 kratek. No i teraz tak naprawdę wycinamy tutaj 3 kratki, robimy 3 kratki, robimy ciach 3, tu będzie na środku jeszcze coś takiego, tu będą kolejne 3, żeby to wszystko nam się ładnie prezentowało. Tu mamy 3, tu znowu mamy 3, do góry, kolejne 3 do góry, no i tutaj będziemy mieli kolejny element w postaci tego słupa w tym miejscu, nie? I mamy coś takiego tak naprawdę, no i to sobie podciągamy już na wysokość tych 16 kratek w taki oto sposób, żeby to wszystko nam ładnie wyglądało. Ok, mamy to zrobione po tej stronie, ciach i tutaj tak samo. Dobra, no i teraz tak o, musimy uznać, że tak o, tu mamy 3 kratki, tu będzie podłoga, ciach i znowu 3 i 3, czyli mamy 2 odstępu, 3, 3, 3, 2 odstępu, 3, 3, 3, 2 odstępu, no i tu ostatnie będzie już 3, 3, żeby tutaj nam się to wszystko zgadzało, 3, 3, 3, ok, tu jeszcze na środku sobie podciągamy to na tą samą wysokość. To mamy zrobione. Przejdźmy do tej strony. Tu tak samo podciągamy na 16. Ok. Podnosimy tutaj kolejny element do góry. Tutaj ponownie robimy tak samo, czyli podnosimy to do góry. To powiem wam tyle, że pierwsza ściana jest najtrudniejsza, bo dalsze to już są w miarę proste. No i tu mamy znowu podłogę, ciach. Tu będzie jedno okno. Tu akurat na całą szerokość, 2 odstępu. Kolejne okno, 2 odstępu. Kolejne okno, to nam się zgadza. Tu możemy sobie od razu też machnąć gdzieś plusa. Powiedzmy w tym miejscu, że jest to faktycznie nasz szpital. Tu będziemy mogli zrobić wejścia na piętra. Pamiętajcie tylko, że te wejścia robicie w różnych miejscach. Czyli możemy sobie zrobić coś takiego, tutaj możemy sobie zrobić coś takiego, tutaj możemy sobie zrobić coś takiego. Tu już klatka schodowa to już jest zupełnie inna śpiewka. No bo klatka schodowa będziemy robili osobno. To podnosimy na początek również na wysokość 16 kratek, na wysokość 16 kratek. Ok, to mamy zrobione. Teraz musimy pamiętać o tym, żeby tutaj jeszcze zrobić coś takiego, żeby nam to o 1 wystawało wszędzie, czyli tak o, tu sobie będzie nam wystawało o 2, tutaj o 2, tak samo na wysokości 17 kratek oczywiście robimy to. Mamy coś takiego. No, możemy nawet dotąd tak naprawdę dociągnąć, zrobić coś takiego elegancko, żeby nam to wszystko ładnie, pięknie wyglądało. Tu oczywiście przeciągamy o 1. Tutaj teraz dodajemy sobie coś takiego, żeby nam to ładnie, pięknie wyglądało. Tu zostawiamy tylko 1 odstępu, bo te rogi muszą być widoczne w moim przypadku. Ja sobie robię tak, żeby te rogi były widoczne.
ciach, ciach, ok. Teraz tutaj tak naprawdę możemy robić coś takiego. Oczywiście tu na rogu dodajemy sobie w ten sposób, dodajemy ciach, coś takiego. Przeciągamy sobie dotąd i tutaj dodajemy coś takiego. Ok, teraz tu z tej strony, może nie tak. Dodajemy sobie w ten sposób, przeciągamy, bo tu będzie nasz dach. To się nam zgadza. Tu dodajemy ponownie 2 ciach i tu nam się wszystko ładnie, pięknie zgadza, jeżeli chodzi o przednią część naszego budynku i możemy zająć się budową naszej wieży. Jeżeli o budowę wieży chodzi, no to tutaj mamy troszeczkę inaczej, ponieważ tu sobie przeciągamy to do samej góry praktycznie, powiedzmy no gdzieś dotąd, jak dobrze pamiętam. To sobie tak przeciągamy tą ścianę. Ok, mamy coś takiego. Tu pamiętam, że to będzie szło o 3 kratki wyżej niż jest stocznią. Raz, 2, 3. Coś takiego. To możemy sobie wywalić. Tak samo raz, 2, 3. Ok. Kurde, teraz żebym tego nie pomaćkał, nie? Bo to jest naprawdę kawał spartolonej roboty, jeżeli tu się pomylimy. Podciągamy to sobie, myślę, do tej samej wysokości, co jest tutaj, czyli mamy coś takiego. Zaraz nam to wyjdzie na tych oknach, do tego chcę te okna zrobić na początku, żeby wiedzieć, bo tu będziemy mieli okna, żeby wiedzieć, czy się gdzieś pomyliłem. Mam nadzieję, że raczej się nigdzie nie pomylę. Ciach, ciach. Tu będzie podłoga. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Ok. Ciach, ciach. I tu będzie jakoś chyba w taki oto sposób, jeżeli się nie mylę. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Ok, tu robimy sobie wejście. Coś takiego. No i podnosimy znowu tam na wysokość tych 16 kratek. Troszeczkę może nawet mniej. Bo tutaj zaraz będziemy sobie to edytowali jeszcze. Na początku podniesiemy to sobie normalnie na tą wysokość tych 16 kratek, czyli mamy gdzieś tutaj, tak? To jest 16 kratka. Tak, tu jest 16 kratka, to sobie tutaj to zróbmy. Tu możemy sobie to zabudować już, czyli to podciągamy sobie, też zróbmy na razie na 16 kratek, to będzie szło dalej, ale tam sobie to jeszcze muszę sprawdzić, żeby to na pewno dobrze wyszło. No mówię, ta pierwsza ściana jest najgorsza, bo jest najwięcej tutaj takich dziwnych rzeczy, reszta ścian to już jest tak naprawdę prosta, więc zaczęliśmy od najtrudniejszej ściany. Ok, tu możemy sobie oczywiście zrobić plusika, że tu jest nasz szpital, wszystko wygląda póki co ok. I teraz kwestia tej góry, czy tu już dobrze wszystko. Generalnie wszystko jest dobrze, tylko że tutaj musimy sobie to obniżyć. Ok, tutaj będzie szedł nasz dach, czyli będziemy mieli coś takiego. Ok, tu sobie podciągamy, ciach, 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 ciach. Dotąd. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach. Tutaj będziemy mieli w tym miejscu coś takiego. No to też to będziemy mieć wtedy w takim razie. Czekajcie. Czy to na pewno w tym miejscu, czy to niżej troszeczkę? W tym miejscu. W tym miejscu to będzie. Tak, to się zgadza. To mamy w tym miejscu. Ok. Ciach. Tutaj będziemy robili normalnie zabudowę z tego, bo tu będziemy mieli okno w tym miejscu. To nam się zgadza, to możemy sobie dociągnąć do końca. Tutaj z tej strony również będziemy mieli okno w tym miejscu, więc to tak naprawdę możemy wyburzyć i tu zrobić również okno. Ok, to mamy zrobione, tu mamy przeciągnięte. Jak się nie mylę. Wszystko jest ok. Teraz tutaj robimy coś takiego ponownie. Jeszcze będę musiał to sprawdzić, ale zaraz chyba wydaje mi się, że coś pokiśkałem. Tak, definitywnie pokiśkałem. No tak to jest przy tych dużych budynkach. Tutaj robimy coś takiego. W ten sposób. Nie dodajemy tego, tylko tutaj dajemy coś takiego. Jeszcze raz pamiętajcie. Od tego dajemy 2 do góry, no i tu na trzeciej kratce będzie w ten sposób zrobione, nie? No i tu tak naprawdę odtąd przeciągamy sobie jeszcze o raz, 2, 3, 4. Coś takiego, czyli z tej strony również robimy raz, 2, 3, 4. Ciach, ok, tu możemy sobie powiedzmy gdzieś w tym miejscu zrobić wyjście na dach. Ok, mamy tak zrobione, wszystko się zgadza. Tu przeciągamy o 1, jeszcze wyciągamy, żeby nam się zgadzało. Tu teraz dookoła dajemy oczywiście nasz stone w taki oto sposób, żeby to nam wszystko dobrze wyglądało. Dookoła z tym sobie ciśniemy.
Ok, teraz tutaj robimy raz, dwa. W taki oto sposób, raz, dwa. No, przepraszam, w ten sposób. No i tu jeszcze dociągamy sobie do końca naszym stone'em. Tak, o. No i tak naprawdę to możemy już sobie też wypełnić, bo tu już do niczego nam to nie będzie potrzebne, nie będziemy tu robili żadnego świetlika ani nic, bo tu będzie cała klatka schodowa będzie tędy szła. Więc tak naprawdę to mamy z głowy, ciach, mamy to zrobione. No i jeżeli chodzi tutaj o przód naszego budynku, no to tak naprawdę przód mamy w zasadzie skończony. Jedyną rzecz, jeżeli chodzi jeszcze o przód, to tutaj możecie sobie zrobić te drzwi garażowe, nie? Drzwi garażowe robimy z filarów kwarcowych w taki oto sposób. No i tu jeszcze oczywiście dodajemy sobie przyciski w tym i w tym miejscu. I tak naprawdę przednią ścianę mamy gotową. Przejdźmy do lewej strony. Matko Bosko, ile na tym schodzi. Ale spoko, tak jak mówiłem, tamta ściana była najtrudniejsza, więc teraz już pójdzie z górki. Tu dodajemy sobie coś takiego, dodajemy sobie coś takiego. Podnosimy na wysokość 3 kratek oczywiście. Tu na wysokości 3 kratki zostawiamy sobie miejsce na okna w taki oto sposób. Tu przeciągamy sobie biały beton. Ciach. Tutaj ponownie robimy tak samo, czyli na 3 kratki, na 3 kratki. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach. Tutaj do góry. Ok. Podnosimy sobie tutaj raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Tutaj dociągamy sobie myk, myk. Mamy to zrobione. Z tej strony ponownie tak samo. Ciach do góry. Tutaj przeciągamy sobie w taki oto sposób. Tu robimy sobie wjazd, czyli tu musi być wszystko z białego betonu, chciałem powiedzieć. Z czego? Ze stone'a. Ze stone'a tutaj sobie podciągamy to do samej góry, tak naprawdę za wyjątkiem tego elementu, ponieważ tutaj zostawiamy jeden biały. Ok, no i tu tak naprawdę możemy sobie to przeciągnąć w taki oto sposób. Tu oczywiście dodajemy sobie ponownie przyciski na wjazd. To nam się zgadza. Teraz podciągamy sobie na wysokość 14 kratek, 16 kratek, przepraszam, tutaj do góry. Znowu tak na tą samą wysokość, co tam mamy tak naprawdę, nie? Czyli robimy coś takiego. Tutaj ponownie ja sobie to przyciągnę. Ok, tu mi się wszystko zgadza. Tutaj oczywiście na wewnętrznej kratce, czyli tutaj robimy sobie ścianę. Ja ją zrobię komendą ponownie, żeby nie marnować waszego czasu. Czyli ja sobie tutaj zrobię ciach. White concrete. White concrete. Ok. I teraz tak, tu robimy sobie znowu ciach. 3 ciach. 3 ciach. 3. Znowu 3. I tak będziemy to sobie wycinać wszystko. 3. Tutaj znowu 3. I tutaj przeciągamy sobie to do góry. To dodajemy do samej góry wszystko. W taki oto sposób, żeby to nam ładnie, pięknie wyglądało. Jezu kochany, jaki ten budynek jest wielki. Ja tracę 15 minut na jedną ścianę. To się nie dzieje, po prostu to się nie dzieje. Ja wam chyba schemat wrzucę dla wspierających. Dobra, tutaj mamy coś takiego. A i bez kitu, to będzie chyba pierwszy budynek, dla którego wrzucę schemat dla wspierających do pobrania, naprawdę. Chyba tak będzie. 2 odstępu. Ciach, 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 ciach. Ok, tu się wszystko zgadza. Tu przeciągamy o jeszcze jeden. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Tutaj dodajemy sobie ciach. Elegancko. Nam się wszystko zgadza. Podnosimy tutaj do góry na 2. Tu przeciągamy w taki oto sposób. Tu nam się zgadza. Dodajemy sobie ciach. Ciach. I tą stronę mamy już tak naprawdę w pełni gotową. Przejdźmy do tyłu naszego budynku, który też będzie bardzo prosty, ale też zajmie bardzo dużo czasu. Skoro to mamy, to tutaj nie będę specjalnie przedłużał, tylko polecimy komendami, żeby to poszło szybciej. Czyli tutaj robimy ponownie na wysokość 3 kratek coś takiego. I to będzie bricks.
ciach, mamy to zrobione, super, wycinamy tutaj 2, podnosimy do góry, wycinamy 2, podnosimy do góry, wycinamy 2, podnosimy do góry, wycinamy 2 i tutaj jest błąd na wymiarach, bo tutaj był 1, tu ma być 2, czyli mamy raz, 2, 3, 4 ściany po 2 wycięcia, tu mamy 2 odstępu i robimy ciach, znowu 2, 2, 2, ok, to nam się zgadza. To na wysokość tutaj 4 sobie już możemy popodnosić. Elegancko. Tutaj przeciągamy w taki oto sposób, żeby nam się zgadzało. Ok. Jezu kochany, jaki ten budynek jest kurde wielki. Ja się dziwiłem, że go budowałem chyba za 2 czy 3 godziny. Mówię, kurde, co tak długo mi schodzi z przygotowaniem projektu. Mamy coś takiego. Ok, to się wszystko zgadza. Tutaj mamy, ponownie robimy ścianę jedną wielką. Przepraszam was, że ja wiem, że dla niektórych to jest za szybko, że robię komendami, a wy musicie ręcznie. Ale to są na tyle powielane elementy, że ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tracić tyle czasu na zbudowanie, wiecie, jednego elementu, nie? Szczególnie, że to jest lity element i dopiero później w nim wycinamy cokolwiek. Teraz tu sobie podnosimy na tą samą wysokość. Robimy 3. Ciach, na początku sobie wymierzmy, żeby to wszystko nam się zgadzało. Ok, tu zostawiamy. Z tej strony lecimy, dajemy ciach. 3. Ciach 3, bo tu będzie inaczej troszeczkę. Tu będzie troszeczkę inaczej. I teraz, żeby nam się to wszystko zgadzało. I tu już mi się nie będzie chyba zgadzało. Ale jeszcze sprawdzę. A jednak będzie. Jednak będzie i tutaj dodajemy sobie jeszcze coś takiego, nie? Tak to będzie szło. No, teraz mi się zgadza, jak w mordę strzelił. Ok, podciągamy sobie to na wysokość tam 16 kratek, tak jak było wcześniej wszystko. Ciach. Elegancko. Tutaj tak samo na wysokość 16. Tu robimy sobie ze stone'a, żeby troszeczkę minimalnie ten budynek urozmaicić. Żeby nie wyglądał aż tak jednolicie wszędzie. Ciach, ciach, ciach i tutaj do góry tak samo. Ciach. Wszystko nam się zgadza. Tutaj wycinamy, 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 wycinamy. Ok, tu tak samo. 2. Ciach. Wszystko nam się ładnie, pięknie zgadza. Taratatata, tataratata. Ok, mamy to zrobione. Trzeci, tutaj mamy okno, jest ok. Przeciągamy sobie górę ponownie. Widzicie, no to jest przez to, że ten budynek jest taki wielki, to tyle na tym schodzi, że to się w głowie nie mieści. Ja nie sądziłem, że ja będę budował kiedykolwiek jeszcze takie duże budynki, a jednak największy budynek, jaki chyba zbudowałem, jeżeli chodzi o takie, wiecie, budynki publiczne, nie? Bo największą willę już kiedyś budowałem, ale jeżeli chodzi o budynek publiczny, to zdecydowanie jest największy budynek publiczny, jaki zbudowałem i chciałem budować też taką dość super wypasioną straż pożarną. Też mniej więcej podobnych rozmiarów, ale już teraz wiem, że tego nie zrobię, bo to jest za duże po prostu. To jest za duże, żeby to budować na odcinek, bo ja już to nagrywam 30 minut, jak to buduję, więc wy to będziecie budować w ogóle masakrycznie długo, gdzie ja się jeszcze wspieram komendami, a wy musicie jeszcze nazbierać te materiały i tak dalej. No tragedia. Dobra. I to część tył również mamy zrobione. Przejdźmy tutaj do ostatniej strony, czyli tutaj tej. Tu będzie tak samo jak tak naprawdę na tamtej ścianie, nie? Dobra, i jedziemy. Tutaj na początku sobie możemy podnieść tu, nie musimy, ja sobie podnoszę tu, żeby zaoszczędzić trochę cegieł. Czyli tutaj robimy sobie z cegieł, ciach, przeciągnę sobie dotąd. Bricks. Wszystko nam się zgadza. Wywalamy na 2. Robimy przestrzeń, wywalamy na 2, robimy przestrzeń, wywalamy na 2, robimy filar, robimy na 2, robimy filar i robimy na 2. Podnosimy tutaj do góry na wysokość 4 filary. Oczywiście lecimy ze ścianą, czyli w moim przypadku będzie to szybka komenda, żeby nie marnować waszego czasu. Powiedzmy, ja sobie dotąd to przeciągnę. White concrete, ok, mam to zrobione. Jest wylana ściana.
Wszystko nam się zgadza. Przeciągamy tutaj. Ok, mamy to zrobione. Git. No i teraz ponownie robimy 3, 3 i znowu okna wybijamy sobie. Tu jest o tyle fajnie, że tu już nie ma żadnych tam, wiecie, niuansów, takich jakichś tam udziwnień, tylko tu już idzie typowo prosto, jak w mordę strzeli, widzicie, wszystko się zgadza, a żeby to wymierzyć, ja musiałem, powiem wam szczerze, ja musiałem chyba 3 albo 4 razy przesuwać całe ściany, żeby wszystkie ściany tak naprawdę, żeby to wszystko mi się tak w miarę zgadzało, jeżeli chodzi o wyliczenia, nie? No tragedia była z tym. Mówię wam, tą ścianę, co teraz buduję, przesuwałem chyba z 3 albo 4 razy, żeby mi to wyszło tak jak powinno i powiększałem. Mamy tak samo, tutaj ciach, ok. To mamy wycięte, to mamy wycięte, to mamy wycięte okno. No to jest tyle spoko, że ten budynek jest dosyć powtarzalny, nie? Czyli, że macie tutaj wiele takich samych elementów, które po prostu robicie w identyczny sposób i nie muszę wam tłumaczyć, tak jak w przypadku dachu, że coś tam trzeba inaczej układać, czy coś. Jak wiecie, tak w przypadku normalnej willi, bo tam tak naprawdę każda ściana jest inna, nie? Chyba że robimy jakiś taki, wiecie, prosty domek, no tam praktycznie wszystkie ściany są identyczne, ale jak, no tak jak tutaj w tym wypadku, no te ściany są w miarę podobne, jedynie przednia i tylnia ściana się różnią lekko. Przednia ściana to jest w ogóle jakiś jeden wielki Transformers, ale ogólnie to jest wszystko powtarzalne, nie? Jeżeli chodzi o okna, okna są w tym samym momencie, odstępy, starałem się to robić tak, żeby wszystkie odstępy i tak dalej były mniej więcej w tych samych wymiarach, czyli widzicie tutaj 3, 3, 3, 3, żeby to było bardzo łatwe, proste do zapamiętania, żebyście jak najmniej czasu na tym stracili i tak naprawdę cały budynek mamy prawie gotowy. Przejdźmy teraz tutaj do wewnątrz. No i nie wiem, czy ja mam zamykać te piętra, czy po prostu wam powiedzieć, że piętra się zamyka. Ciężko to jakkolwiek zrobić. Dobra, na pewno wam zaznaczę lobby, bo wiem, że niektórzy będą o to pytali. Tu będzie to nasze lobby, tu możemy sobie to zaznaczyć, nawet możemy troszeczkę dalej zrobić. Możemy zrobić tak, że o, tu zrobimy sobie ścianę, tu wejście na 2, coś takiego. Powiedzmy w tym miejscu zaczniemy sobie budować schody do góry. A, czekajcie, przepraszam. Tu musi iść ściana równo z tym, bo tu żeby nam okna nie wybiło, nie? Tu musi iść nam ściana równo z tym, żeby nam się okna zgadzały. To tylko tyle, że to musicie mieć na uwadze, że tu jak idą ściany, to tu musi, jak idą przerwy między oknami, no to tu muszą iść tak samo ściany, nie? Czyli tu jest ten i tutaj ściana będzie szła. No tu akurat na parterze może być lekka różnica. Minimalna bym powiedział. Ok. No i tutaj będzie podłoga, nie? Tu będzie podłoga, więc to nas nie interesuje. Widzicie, zapomniałem o tej podłodze. Tu będzie podłoga. Ok. Czyli to możemy sobie troszeczkę nawet wydłużyć. I tutaj sobie to przeciągnąć w taki oto sposób, żeby tu było to nasze lobby. Ok, czyli lobby jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kratek. Tu sobie to tak naprawdę zabudowujemy. I jeżeli chcemy, no to tutaj musimy sobie porobić te nasze stanowiska recepcyjne, czyli powiedzmy tutaj wybijamy sobie na 2, tu wybijamy sobie na 2, tu wybijamy sobie na 2. Ewentualnie możemy zrobić tak, że przesuniemy to wszystko o 1, żeby były 3 stanowiska, jeżeli chodzi o recepcję. To nam się wszystko zgadza i tak naprawdę pozostaje nam to wszystko pozamykać. Czyli wszystko tak naprawdę wypełniamy tutaj białym betonem. Czyli tu dajemy biały beton, tu dajemy biały beton, tu dajemy biały beton i tu dajemy biały beton i tutaj na dachu robimy też tutaj w tym miejscu biały beton. Nie? Coś takiego. Nawet tu możemy dać troszeczkę niżej i tu zrobić jakby taki, wiecie, podwójny sufit czy coś. To już zależy od was. Jeszcze na pewno, tak, wszystko jest dobrze wymierzone. No jeżeli chodzi o schody, no to ja schody robiłem tutaj, nie? Czyli robiłem coś takiego, że tu mamy schody do góry, w taki oto sposób. Troszeczkę wcześniej. Ciach. Ciach. Ciach i tutaj ciach. Tu mogłem sobie to nawet wybić, z tego co pamiętam, żeby tu było widać, że są te schody. Było coś takiego. Ok. Ok. Wszystko się zgadza. Tutaj robiłem przejście. Ciach. Ciach.
ciach, no i tutaj kolejne schody budowałem sobie jakoś gdzieś tutaj, nie? Do góry. W tym miejscu i do góry tak samo, nie? I taką serpentynkę robiłem, tak wiecie, dosłownie jakbyście robili w ten sposób, nie? Czyli jedne schody są tu, drugie są tu, trzecie są tu, czwarte są tu, a pomiędzy nimi jest po prostu coś takiego, nie? Czyli tak naprawdę zrobię to w małej skali, robimy coś takiego, nie? Czyli są schody, jest przerwa, później są schody, jest przerwa, schody, jest przerwa i schody do góry, jest przerwa. I coś takiego tak naprawdę robimy, tylko w większej skali, nie? Już nie będę tego tłumaczył, no bo nie ma sensu tracić czasu na robienie tej klatki schodowej, bo to zajmie wieki. Dlatego zamknę dach i pokażę wam jeszcze, jak zrobiłem lądowisko. Bo ja tu i tak nie potrzebuję mieć tego jakoś dokładnie zrobione. White concrete. Ok, ciach. No i teraz przejdźmy do lądowiska. Ja lądowisko sobie robiłem gdziekolwiek chcecie. Tu na tym dachu naprawdę obojętnie, w którym miejscu zrobicie to lądowisko. Ja sobie zrobiłem na początku coś takiego, że zrobiłem sobie podwójne H. W taki oto sposób. Na helikopter mamy podwójne H, wszystko nam się zgadza. Tutaj możemy zrobić na początku kwadrat. W taki oto sposób, później ten kwadrat wysunąć jeszcze o 1. W taki oto sposób. Ciach i tutaj znowu o 1, ciach. No i teraz tak naprawdę robimy dookoła coś takiego, żeby nam się to wszystko ładnie zgadzało. Ciach, jeżeli chodzi o lądowisko. Tutaj na środku zrobiłem sobie wejście. Ciach, no i tu wypełnienie. I tak naprawdę lądowisko na helikopter też już macie gotowe. Możecie tu nawet 2 takie lądowiska zrobić. Ok, jeżeli chodzi o szyby i szkła, no to pamiętajcie, tutaj wszędzie wykładamy sobie szyby te ciemne, nie? Tutaj drzwi wstawiamy sobie ciemnodębowe. Tutaj, jeżeli chodzi o wyjście, to tutaj muszę wam to pokazać, żebyście o tym pamiętali. Tu wejście do szpitala robimy w taki oto sposób. Tu wstawiamy sobie normalnie szyby. Coś takiego. Tu pamiętajcie, żeby wstawić świetlik z przeźroczystego szkła. No i jedyne, co wam jeszcze pokażę, to jest oświetlenie, a później pokażę wam efekt finalny. Czyli ja oświetlenie zrobiłem sobie tutaj w taki oto sposób. Tutaj tak naprawdę podwiesiłem sobie w tym miejscu. Jeżeli chcecie tutaj zrobić sobie jeszcze jednego plusa w tym miejscu, to feel free, możecie sobie to zrobić. Tutaj podświetlamy naszego plusa jeszcze, żeby było to ok. Możemy sobie tutaj oczywiście na krańcach popodświetlać nasz super szpital, który będzie mega ekstra wyglądał. Tu możecie sobie też jakoś to ładnie, fajnie popodświetlać. Ja tu specjalnie nie kombinowałem z podświetlaniem, bo jakby też nie miałem potrzeby, żeby ten szpital aż tak jakoś mocno eksponować w świetle. Niemniej dobrze by było jakieś światło tutaj mieć, więc możecie sobie tak pododawać w różnych miejscach właśnie. O, coś takiego tu na pewno przy bramie wjazdowej dobrze by było dać oświetlenie. Ciach. Tutaj możemy zrobić gdzieś w tym miejscu i tak naprawdę później w tym miejscu. Tu mamy 2, no to tutaj w taki oto sposób możemy zrobić, no i tu adekwatnie na odwrót, żeby to też to było, wiecie, ze smakiem oświetlone, a nie, że w każdym możliwym miejscu macie nasrane tego światła. Coś takiego. No i oczywiście must have, czyli nasze lądowisko musi być podświetlone. Ok, to nam się zgadza. No i tutaj jeszcze możemy sobie podświetlić, bo tutaj nie mamy podświetlone. Pamiętajcie też, że jak dodacie wewnątrz oświetlenie, no to też będzie trochę bardziej oświetlone. No ale wewnątrz oświetlenia już nie będę wam pokazywał ze względu na to, że każdy sobie to oświetli tak, jak sobie podzieli oddziały, nie? Bo jak dodacie tam piętra i zaczniecie dodawać oddziały, no to będziecie musieli w różnych miejscach to sobie dodawać, nie? Także tak to wygląda po prostu. Jeszcze wam pokażę, wrócę na chwilę do wykończenia, żeby wam pokazać, jak dokładnie była zrobiona ta klatka schodowa. Nie uwierzycie, co zrobiłem, ale właśnie usunąłem, przed chwilą sobie nagrywałem, jak budowałem całość i usunąłem cały zapis tego, jak nagrywałem. Więc shortsa z budowy tego szpitala, kurczę, nie będzie, bo usunąłem to. Jaki ze mnie młot! Dobra, po wejściu tutaj, jak widzicie, ja sobie tutaj zrobiłem to wejście, które tu jest na równo z tą ścianą. I tak jak mówiłem, tu idzie taka serpentynka, widzicie, ciach, tu jest 2 odstępu, jest do góry.
Później znowu jest od razu zakręt, jest do góry, zakręt, od razu jest do góry i jest wyjście tutaj na dach. Więc myślę, że to jest stosunkowo jasno wytłumaczone. Dla moich wspierających już wiem, że jeżeli ktoś ma wykupionego wspierającego, to w zakładce społeczność wrzucę Wam do pobrania schematik, który możecie sobie zaimplementować i zrobić sobie w taki sposób, że, no nie wiem, czekajcie, zaprezentuję Wam po prostu, jak działa schematik. Będziecie mogli sobie wejść po prostu, zrobić coś takiego, wybrać sobie schematik, w moim przypadku to będzie to, i będziecie mieli taki gotowy schemat, po prostu po którym będziecie sobie budowali, żebyście mieli wszystko dokładnie tak samo, czyli taki schematik Wam wrzucę do pobrania w zakładkę społeczność. Także jak ktoś ma wykupionego wspierającego, to feel free, możecie sobie z tego skorzystać jak najbardziej, żeby sobie umilić czas. A teraz zobaczmy, jak to się prezentuje dookoła. Jak widzicie, w pełni gotowy szpital wpleciony w krajobraz prezentuje się naprawdę świetnie, jak zawsze kwestia tylko dobrania dekoracji do biomu i budynku. Tak jak mówiłem, jeżeli ten projekt Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Co więcej, możesz również wpaść na mojego Instagrama, Xa i Discorda, do których link znajdziesz w komentarzu pod tym filmem. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się domek, który zbudowaliśmy ostatnio i widzisz go również w tle. Z kolei po lewej stronie widzisz film dopasowany przez YouTube specjalnie do Ciebie. Szansa na to, że Ci się spodoba, wynosi aż 90%. Obejrzyj sobie ten odcinek, który wolisz. Z mojej strony to już wszystko i bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia na shortsach we wtorek, środę i czwartek, no znaczy teraz wtorek nie będzie, oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Cześć, cześć!